Witaj podróżniku. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry Urlopowiczu, ty. bardzo. Tam zazdrośnicy siedzą i patrzą. No, widziałem na wideo. Te podteksty. Musiałem. Dobry. Spoko. Słuchaj, No. mam temat na dzisiaj, taki troszeczkę inny, znaczy tak, zacznę od hardware'u, ale skończymy na LLM-ach, więc w sumie po naszemu będzie. Dobra. Ale jak wiesz ty i część ludzi, którzy nas obserwują na LinkedInie, na was patrzę, tych, którzy nie obserwujecie, byłem na Docker Captain Summit i tam mieliśmy takie lightning talki krótkie, na których jeden z kolegów pokazał coś, co się nazywa Echo Kit. Czy to jest kit, czy hit? To się jeszcze okaże. Natomiast dostałem to. Całość kosztuje 49 chyba dolarów. Ja to dostałem z Afriko oczywiście. Jak żeby inaczej, nie? I teraz nie będę robił unboxingu, bo tu już jest otwarte, ale pokażę ci, co to jest. To jest pierwsza część, która już jest tam złączona. Jest głośniczek i jedna płytka drukowana. Jakaś, to się nazywa firma, poczekaj, jakieś Matko Jedyna. Tutaj nie ma. Na tej drugiej płytce chyba jest napisane. Go! Go! To jest druga płytka. Tutaj jest Wi-Fi, tutaj jest parę przełączniczków, są USB-C. Się to składa do kupy w całość. Gdzie tu są te ząbki? Pyk, dobra, mamy. Wychodzi taki klocuszek. Do tego jest taki piękny ekranik. Zawsze lubię tego. No. Tak, dokładnie. Wpychamy ten ekranik tu i mamy takie urządzonko. Bardzo pokraczne, ale bożeż ty mój. Jedyne $50, nie? Dobra, wepchnę mu w dzióbek prądzik. Zanim go włączę, udostępnię screena, bo to tutaj, to nie jest tylko to, że to jest sam sprzęcior. Można się do tego podpiąć, używając gdzieś jakichś dostępnych w internecie serwerów, ale możemy sobie to też postawić na Dockerze. Trzeba do tego podpiąć tylko konfiga. W tym konfigu są API key'e do Groka i do jeszcze jednego toola, którego nazwy teraz nie pamiętam. Grok wydaje mi się w tym momencie najsłabszy z tych wszystkich LLM-ów, robi takie różne dziwne głupoty, ale mniejsza z tym, odpalmy sobie to. Nie puszczam tego w tło po to, żebyśmy sobie potem popatrzyli na logi. Dobra, on wystartował. To teraz zapnę to urządzonko dam mu jeść. Nie z tej strony, z tej strony. Widać go. Tak. Dobra, to mamy. Czekaj. Czyli ty sobie odpalasz Dockerka lokalnie, łączysz się po Bluetoothie, czy musisz mieć... Dobra, końcóweczka. Połączę się do niego. Akurat teraz nie znaleziono żadnych urządzeń. Zobaczymy, czy znajdzie. Idle, poczekaj, to damy mu tak. Hi there. Cicho. Shay Bond is a New Zealand rugby union hooker, born in 2000. In club career, he plays for the Crusaders. Hi there. Powinien mi się sparować. Nie chce mi się sparować z jakiegoś powodu. Miejmy nadzieję, że się to zaraz... Bo znalazłem stronkę tego. Wiesz co, bo on się już połączył. However, it's not for everyone. Pros, cons, precautions. So relaxes tight muscles and joints. Can dehydrate you. Stay hydrated. May ease congestion.
not ideal for high blood pressure, heart disease, or pregnancy. O czym on gada? Nie wiem, ale spójrz, że to faktycznie masz tutaj napisane. Overheating can cause dizziness or fainting. Hi there. Skąd on ci wziął te... Dobra, teraz się te dyskonektował. No, Nie mam pojęcia. okej. Got it. Thanks for letting me know. If their info on Steam Room. Zamknij Hi się. there. Ale ciekawe, to w takim razie skąd on to ma? Znaczy te defaultowe jakieś tam dziwne rzeczy z tego słyszę. Hello. Hello, how can I help you today? Who are you? I'm ChatGPT, a large language and assist with a variety of tasks. ChatGPT or Grok? I'm just a GPT-based virtual assistant. I don't have any physical needs, let alone a Glock. My tool is the language model itself, not a firearm. Who created you? I was created by the team at OpenAI, a research organization focused What? on developing and advancing artificial intelligence. What? Czyli on twierdzi, że on jest czatem GPT, nie Grokiem, aczkolwiek ma API Groka. Może tam gdzieś, wiesz, wykorzystuje innego LLM-a. I'm ChatGPT. Ale czekaj, to ja sobie zapytam na wszelki wypadek Groka. Or Pig Grok version of me. Those sound like mix-ups or typos. If you have a specific question or need help with something, just let me know. A, nie, dobrze. G-Rock odpowiada prawidłowo, czyli gdzieś tam coś z niej halo. Ale prawdopodobnie dlatego, że ten właśnie faktycznie do OpenAI API się odzywa. No. Tak, pewnie tak. Grok jest tylko wykorzystywany jako proxy w tym momencie, tylko tak naprawdę i nic więcej. I tutaj to ma ekranik. Nie wiem, czy to się gdzieś tu zoomuje. O, zoomuje się. Coś tam widać. EchoKit. Aha, dobra, teraz widać. Tak, i tutaj masz też, ci pisze to, co mówi. I generalnie jak testowałem sobie to wczoraj z córą. Aha. Oj, zamknij się, wyłączę go na razie. Jak testowałem sobie to wczoraj z córą, to właściwie próbowaliśmy też go po polsku namówić, bo to, czego on używa w tle, czekaj, już to spuszczę ten ekran, to, czego on używa w tle, to się nazywa, panie kolego, już to znajdę, Eleven Labs. No, czyli tak naprawdę taka bardziej wypowerowane poli, nie? Na WSO. Czyli Znaczy generalnie dostaje tekst i czyta, wiemy, nie? co to jest, nie? Eleven Labs dobrze wiemy, czym jest, nie? To znaczy my wiemy. Nie, no, bez przesady. Myślę, że ludzie w Polsce wiedzą. Okej, czyli mówisz, że wiedzą. jest ten model voice'owy Eleven Labs? Tak. Więc generalnie idzie zapytanie do Groka. Grok tam, jak widać, on tam, z tego co pamiętam w instrukcji, jak czytałem dokumentację, to tam kilka modeli obsługuje w tym momencie ten EchoKit. I generalnie z Groka odpowiedź idzie przez Eleven Labs i definiujemy sobie, wiesz, jaki ma być Voice ID i tak dalej. Też można mu powiedzieć, jaki ma język. Ma taki bardzo podstawowy system prompt napisany, to też w tym Tomlu, który tam się... Tak. Config Toml. Ostatnimi czasy, tak, popularna rzecz. Dołączało do Dockera jako volume. Tam konfigurujemy ten system prompt. W defaulcie ma taki prosty, że odpowiadaj rzeczowo bla 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 i odpowiadaj na przykład tylko po angielsku, nie? Więc nawet jak mu się zadasz pytanie po polsku, no to on ci odpowie po angielsku. To, co zauważyliśmy z polskim, to, że nie radził sobie najlepiej. Miał takie zerwania. Nie? Więc to jest kwestia, moim zdaniem, gdzieś tutaj tego, jak ten EchoKit przetwarza ten dźwięk. No generalnie fajna zabawka. Mam zamiar to, wiesz, Docker ma teraz parę fajnych funkcjonalności, nie? Bo uruchamiając to, zresztą ten voice, który używam, to się nazywa Angela. No, znaczy tam, wiesz co, wszedłem sobie Władcy na much mi się od razu, tak, Władcy much mi się od razu włączyli Angela.
E, Natomiast wracając, uruchamiasz to w Dockerze. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zapiąć do Docker Compose'a. A Docker Compose może wykorzystywać teraz te wszystkie narzędzia Dockera, które Docker udostępnia, nie? MCP, MCP Gateway, Docker Model Runner i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jedyne, czego mi brakuje, to właśnie tego takiego, powiedzmy, 11 Labs, bo nie sprawdzałem, czy jest jakaś taka opcja, żebym go miał lokalnie, nie? Ale to czekaj. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tam leci asynchronicznie, czyli leci prompt do JRocka, żeby ci wygenerował odpowiedź i potem ten model 11 Labs, aka włosowe poli, oczywiście zapomnieliśmy, jak ten model się nazywa, robi text to speech. Czyli mamy podejście asynchroniczne, czyli nie mamy multimodalnego modelu, tylko mamy podejście stricte asynchroniczne. Czyli to, co tak naprawdę, no to jest właśnie ten problem, który próbuje bardzo wiele osób teraz przeskoczyć, nie? Czyli masz multimodalny model, który automatycznie potrafi z tobą gadać voice'owo bez asynchroniczności. No, z tego co wiem, to chyba nikomu się nie udało jeszcze, nie? Chyba nie. Tak, to jest asynchroniczne, szczególnie jak odpytujesz go pierwszy raz, on potrafi poczekać trochę czasu. To wtedy widać właśnie, że te wszystkie requesty idą właśnie w ten sposób, taki typowo serverlessowy sprzed 10 lat, nie? No. Natomiast no, to jest taka nowsza wersja Alexy, jeżeli się trzymamy już AWS-u i Amazona, nie? W trochę brzydszej formie. Natomiast no, fajny gadżet, kawałek troszeczkę elektroniki, którym się można troszeczkę pobawić. No, powiem ci, że takie fajne i właśnie to jest coś, czego mi w Alexie zawsze brakowało, że w Alexa się nie nadawała do niczego dużego, do niczego średniego tak naprawdę. Zapytać się o Ale bądźmy pogodę, szczerzy, kazać puścić muzyczkę, nie? Znaczy wiesz, tak cieszmy się, że było coś takiego, nie? Bo to było tak Oczywiście, naprawdę tak. początkiem tego wszystkiego, także... Tak. Wiesz, ja bawiłem się w 2019 trochę tą Alexą, pisałem tam różne rzeczy. Chciałem napisać sterowanie całym moim kontem AWS-owym, wiesz, stawianie maszyn i tak dalej. Poległem na tym. Nie dlatego, że nie wiedziałem, jak to zrobić, tylko po prostu to się zaczęło, to drzewo decyzji i tak dalej, zaczęło się już robić tak duże w pewnym momencie, że to przestawało mieć sens. Nie? No i przede wszystkim Alexa w domyśle nie trzymała kontekstu w żaden sposób. Nie? Jednak modele LLM-owe są w stanie, powiedzmy, nie kontekst, ale nie muszę powtarzać tego, o co mi chodzi drugi raz w drugim zdaniu, bo LLM będzie to kojarzył z poprzedniej konwersacji, nie? Z poprzedniego prompta. Alexa tego nie miała w ogóle. Dlatego tak naprawdę wtedy wpadłem na to, jak to zrobić, nie? I używałem DynamoDB do tego. I trzymałem tam kontekst, na przykład wiesz, jak zakładałem EC2, to wszystkie dane tej EC2 trzymał na chwilę w DynamoDB po to, żebym ja nie musiał powtarzać tego samego drugi raz, tylko odnosił się do tej samej EC2, nie? Okej. No dobra, to wiesz co, chętnie bym to przetestował, to się pobawię. W ogóle nawet znalazłem na stronie Hokita Playground, więc można sobie z tym co nieco potestować. Na razie bez kupowania. To kosztuje $49, tak jak mówiłeś. Tak. Przy okazji, wiesz co, przypomniałem sobie, jak można robić, no takie powiedzmy, że pseudoasynchroniczne na phone agenty, nie? Czyli agenty do rozmowy. I są takie modele, nie wiem, czy pamiętasz Whispera na Azure? Text to speech, z tego co pamiętam. No i teraz speech to text. No i pamiętasz, my to robiliśmy, czym my to robiliśmy? Speech to text? Czymś AWS-owym. Mieliśmy Było coś takiego. Transcribe. Tak. Transcribe. No i słuchaj, są takie modele, które się w tym specjalizują, nazywa się Moonshine i one podobno są najlepsze. Tyle mogę powiedzieć. No i tam by można zrobić fast RTC, tylko tutaj RTC w przypadku tego Hoki to nie ma sensu, bo ten dźwięk ci po prostu nagrywa z mikrofonu.
Ale można by spróbować tego Moonshine'a i tam Whispera wpiąć, żeby to troszeczkę szybciej zadziałało. I może nawet ten EchoKit będzie miał sens, bo to jest fajna rzecz, wiesz, to gdzieś tam podpinasz, dzwonisz, albo na przykład sobie robisz taką Alexę w wersji domowej. Tak. Fajna rzecz. To tak jak wiesz, są te... Wersji naked, nie? Tak. No, wersji naked. Ale wiesz, możesz sobie dalej coś z tym zrobić jeszcze, to trochę się doczyta i tak dalej. Fajny case, bardzo fajny case. I to jest chyba open source'owe, nie? Tak. I powiem ci No. wręcz nawet, dobra, nie mam na razie rozwiązania na ten moment, nie? Zaczęliśmy o tym rozmawiać teraz, więc pewnie rozwiązanie się znajdzie wcześniej czy później, pewnie znając nas to wcześniej niż później. Natomiast nawet pomijając już samo text-to-speech, mając model lokalnie i wysyłając mu tylko odpowiedź do text-to-speech, gdzieś tam do clouda, nie? To i tak już jest z punktu widzenia zabezpieczenia, powiedzmy, tego, o co się pytałeś i tak dalej, to już jest jakiś postęp. To oczywiście wiadomo, że z odpowiedzi można wysnuć, o co się pytałeś. To jest oczywiste. Nie czarujmy się, nie? Ale tak czy siak, znowu, model jako taki, to co jest takim, powiedzmy, dzisiaj w pewnym sensie jakimś zagrożeniem, te wszystkie MCP i tak dalej, masz lokalnie. Nie? Więc to ma swoją zaletę. Znaczy faktycznie, jakbyś to wszystko odpalił lokalnie, na VLLM za pomocą CubeAI, co nie? Na przykład. Czekamy. No. Ma to sens. Znaczy granie, widzę mega dużo opcji na to, żeby coś porobić w święta, ci powiem. I chyba mnie zachęciłeś. Serio, bo to może naprawdę fajnie posłużyć jako tylko musiałbym dorwać jakiś fajną infrastrukturę lokalnie, która by mi to wszystko pociągnęła, no bo to musi być jakiś LLM przynajmniej 70B, nie? Przydałoby się, no. No, Coś taki 70B. sensowniejszego. No, 70B, może 30B, jeżeli są jakieś, chyba z tego co fajne były. No ale to musi być coś, co albo fajnie sfine-tuningujemy, albo podepniemy pod jakąś naszą bazę wiedzy. Będzie mogło być obsłużone przez tego EchoKita, czyli musimy wszystkie te serwerki, OpenAI, API, wszystko postawić. Security, no i że będziemy to korzystać lokalnie, w sieci lokalnej, to jakieś to musi być, ale nie musimy się tym za bardzo przejmować. Ważne, żeby nie było dostępu do świata, no ale jeżeli nie będzie miał dostępu do świata, to większość serwerów MCP nie będzie miało sensu. No bo chcemy zrobić asystanta, który na przykład będzie chciał się podpiąć do poczty, do maila i ustalić jakieś spotkanie. Więc mimo wszystko trzeba będzie to zabezpieczyć, ale powiem Ci, że to jest fajny case na kilka fajnych artykułów, nawet na bardzo fajnego speecha, tylko trzeba to najpierw zbudować. Jak zbudowałem własnego asystenta głosowego w domu. No. Nie no, fajny. Mega fajny temat. Tylko trzeba oczywiście, biorąc pod uwagę to, ile my mamy pomysłów, no, trzeba znaleźć na to czas. Nie no, oczywiście zdążymy, nie? Tak jak wszystko, co sobie założyliśmy. Oczywiście, nie, no to w przyszłym tygodniu, nie? Tak, w przyszłym tygodniu zrobimy. Tak. Ale zajebisty pomysł. Powiem Ci, że to jest nawet lepsze niż postawienie tego VLLM na CubeAI. To jest zajebisty temat. Chłopie, kurczę, albo to poszło. No. Nie no, teraz to mnie zaciekawiłeś. Mega. Czyli mówisz, że tam jest G-Rock, ale jest G-Rock domyślnie, czy możemy mu coś innego podpiąć? Wiesz co, podejrzewam, że jest możliwość pozmieniania tego. Pamiętam, że autor wspominał właśnie o lokalnych serwerach, lokalnym DMR-ze i tak dalej, więc tak naprawdę znowu, to jest open source, tak? Więc nawet jeżeli response z tego LLM-a będzie się różnił albo z innego LLM-a będzie się różnił od responsa takiego, jaki jest w tym momencie użyty, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zmodyfikować też kodem, tak? Więc ja tutaj nie widzę problemu. Cały EchoKit serwer tutaj jest. No. Więc wszystko jest tak naprawdę dostępne i można się tym pobawić.
No, Faktycznie. Można podpiąć do dowolnego LLM-a agenta wyspecyfikowana zgodnie z OpenAI specyfikacją. No to tak, to faktycznie, tak, to standard. specyfikacja zgodna z OpenAI i tam nic nie trzeba tak naprawdę I out modyfikować. of the box ma Gemini'a i Chenwena. Mhm. Chenwena, No tak, czy jak to tam ludzie mówią, Quena, ale to jest kolega wydaje mi się, że z Chin, który to zbudował. Mhm. No co widzieliśmy też po nazwach płytek, tak? Michael Yuan, Mhm. tak? Tak Tak, się tak, nazywa tak. Michael Yuan. Mhm. No, powiem ci, że znalazłem jego wypowiedź z Docker Summita już na YouTubie. No. Tak, Fajnie. bo to się powinno się pojawiać. Albo już się pojawiło wręcz nawet, tak jak mówisz. Aha, fajnie. No, więc taka fajna ciekawostka. Mega fajnie. Powiem ci, że Mega ciekawy podjarałem temat. się tym, jak to pokazywał, chociaż siedziałem dosyć daleko, więc dosyć niewyraźnie widziałem. Widziałem, że jakiegoś paszteta pokazuje, jakiegoś paździerza takiego, nie wiadomo co. Ale potem jak się temu przyglądnąłem, to takie, okej, ten głośniczek jest Wiesz, taki tam, potworny, nie? Ale to nie o to chodzi, żeby on był nie wiadomo jak piękny, nie? Działa? No, dokładnie. Kupię sobie części na rynku, ważne, żeby działało, żeby było kompatybilne i podejrzewam, że chciałem mieć jak najmniej roboty z programowaniem części, więc wszystkie interfejsy, części jakieś kompatybilne z jakimiś bibliotekami i tak dalej. No. Chciał stworzyć coś jak najmniejszym słuptem. Jak najbardziej to rozumiem. Także spoko. No, dokładnie. Znaczy Więc, powiem ci, że fajnie. Mega super, mi się nie? to podoba. No, Super sprawa. no wow. Mega fajny temat. No dobra, to powiedz mi, co planujemy przez najbliższe 1,5 miesiąca do końca roku? Myślę, że musimy zrobić jeden odcinek i drodzy widzowie, myślę, że zrobimy ten odcinek o nowościach, bo trochę się działo przez ostatnie 2-3 tygodnie. Nagrałeś bardzo fajny wywiad z Tomkiem Cholewą, zapraszamy Was serdecznie na YouTube'a. Jeszcze mam Chłopaki chyba 3. znają się od lat i ciekaw jestem, czy poczujecie w tle tą atmosferę dobrej zabawy, że tak powiem. I co? No ja myślę, że my musimy, na pewno zrobimy kilka wywiadów, przynajmniej jeden, mi chodzi po głowie. Trzeba zrobić kilka wywiadów, bo dużo się dzieje ostatnio na rynku, dużo osób zmienia swoje, powiedzmy, że statusy życiowe i zawodowe. Fajnie będzie z nimi o tym pogadać, co ich ku temu motywowało, a to są fajni, mądrzy ludzie, więc warto z nimi pogadać. No ja myślę, że też musimy zaplanować już konferencję, nie? Na przyszły rok. Tak, Część trzeba mamy już będzie. zaplanowaną, część nie. I słuchajcie, zbieramy się do tego, chociaż trochę długo nam idzie. Jednak zbyt ambitnie podchodzimy do pewnej rzeczy. Zakładamy, że wystarczy nam czasu, ale prawdopodobnie będziemy chcieli stworzyć takiego fajnego bloga, bo zaczynamy się bawić nowymi rzeczami. Zaczynamy się bawić, wspomnieliśmy o QBI, wspomnieliśmy o PLM-ie, wspomnieliśmy o kilku innych rzeczach. Zaczynamy się tym bawić, zaczynamy zostawiać, budować, kombinować z tego powodu, że nas też to nie ominie. Tak. I będziemy chcieli co nieco się tym podzielić z Wami. Dokładnie. Jak nie zaczniemy biec teraz, to ten walec nas przejedzie. Dokładnie. A on już jest blisko. Raczej poszliśmy w egzotykę, nie? W rzeczy takie. Takie rzeczy, o których prawie nikt nie mówi. Wszyscy mówią o tych modelach, o tym jak Big 4 albo Big 5 się rozwija, ewentualnie o tym, jakie modele, ile mają, jakie są nowe modele, jakie mają funkcjonalności. Wszyscy gadają o agentach, no ale tak naprawdę my zeszliśmy troszeczkę niżej, nie? Bo agenta może sobie napisać NCP, Langgrafę i cała architektura. Dużo tego jest. Ile można. Wręcz możesz użyć LLM-a, żeby napisał ci agenta. EMC. Dokładnie. No i tak naprawdę tyle. To piękne urządzonko. No. Bo jeszcze je podepnę na sekundę, bo chcę, żeby powiedziało jedną rzecz do nas. No dobra, dawaj. Włącza się. Wiem, że nie będzie za bardzo widać, ale... Co ty tam kombinujesz? Hi there. Okay. On tu ma taki pstryczek, którym trzeba się włączyć, żeby zaczął nasłuchiwać. Hi there.
Teraz Say zabrzmiało. goodbye to our audience. Tom and Jerry is an American animated series that premiered in 1940. It What? follows the endless chase between a house cat and a Oops. clever mouse, Jerry. No, także jest na czym Say pracować. goodbye to our audience. Thank you for joining us. Goodbye and see you next time. Jest! Zadziałało. Czyli jak w Mercedesie. Trzeba 2 albo 3 razy powiedzieć. Tak, to No, dokładnie. dokładnie. Hej Mercedes. Albo mieć Tutaj lepszy będzie, spelling. no, A tutaj nie tak będzie w hej, ogóle echo. jak ja. No. Ale wiesz co? Chciałbym zobaczyć Szkota, który z tym gada. Szkota albo pijanego Irlandczyka. O! Po szkockiej. A, jeszcze jedna rzecz, mój drogi. No. DevOps Daysy się skończyły, nie? Platform Engineering. Co ty dostałeś? To jest książka napisana pod przewodnictwem Ajaja Hanka Mata. On był już drugi raz keynote speakerem u nas. Okej. Oczywiście autografik jest. Mm. Bardzo fajna książka. Bardzo fajna książka. Dlaczego fajna książka? Dlatego, że ta książka to jest naprawdę esencja. Ja będę chciał zaprosić Ajaja do nas. Zresztą już mu powiedziałem, że go zaprosimy. Książka, która opowiada nie tylko o tym, jak robić platform engineering, ale podaje masę przykładów, podaje masę problemów, które mogą wystąpić, jak je rozwiązywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Super sprawa, naprawdę. Bardzo serdecznie polecam. Nazywa się po prostu Effective Platform Engineering. Tyle. Zresztą, co ciekawe, co Ajay powiedział, tych pozostałych 3 autorów to są ludzie, którzy pracują z Ajayem jako członkowie jego zespołu. On jest ich szefem. I to świadczy mimo wszystko o gościu, że ludzie, z którymi on pracuje, albo pracował kiedyś, chcieli napisać z nim książkę. Naprawdę super gość jest. Czy wiesz, to taki typ gościa, który ciągnie wszystkich za sobą, nie? Który Tak. jest życzliwy, otwarty. No, to Tak, jest fajne. tak. Lubię takich gości. No. Możemy go kiedyś zaprosić. Sekurak, tak. Sekurak miał stoisko na DevOps Daysach. Tego jeszcze nie oglądałem, ale proszę bardzo. To już nie dostałem, to już kupowałem. Mam to możemy też sobie mam. zrobić No. recenzję któregoś razu. Taka. Socjopaci, znaczy socjotechnika. Pamiętasz, rozmawialiśmy sporo o tych tematach troszeczkę w kontekście Hackiera. I stwierdziłem, że a co mi zależy? Kupię se. Stać mnie. Pracuję w IT. Cegłówka. To mam. Prowadzenie do bezpieczeństwa IT i drugi tom. No. Także 2 takie solidne cegły. Jak widzicie, to jeszcze jest nierozpakowane. Tu. Bo nie mam na to czasu. Powoli się robi z tego Tannenbaum, nie? Tak, dokładnie. No. Ale w sumie wziąłem to też z myślą o tym, że to mi się może przydać do tego, żeby nie tyle poukładać sobie wiedzę, ale poukładać sobie koncepcję potencjalnych jakichś kursów, treningów czy webinarów na ten temat. Nie? Bo dla mnie ten temat jest interesujący. Nie chcę być bezpiecznikiem, nie, ale gdzieś tam zawsze krążę wokół, nie? Więc DevSecOps, powiedzmy, to jest coś, co mnie Znaczy, wiesz co, bądźmy szczerzy, nasza praca i to, co my robimy, bardzo często ociera się o kwestię security. Tak naprawdę ociera się o wszystko. To jest takie... Praca DevOpsa to jest praca gościa, który tak naprawdę musi łączyć te wszystkie światy i musi mieć taką wiedzę ogólną. Dokładnie, więc dobrze by było rozumieć, o czym się mówi. Złe, to jest temat na odcinek, ale trzeba. Także nasz piękny nowy kolega to będzie nasz nowy współprowadzący. Albo współprowadząca, zależy jakiego głosu użyjemy. Nie to poczucie humoru. Się już pożegnała, więc i my się pożegnamy. Dokładnie. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym. Czekajcie na następne odcinki. Tak jest. Będą. Na pewno. Będą. I co? I Cześć, tyle. Bye. Dokładnie. Dzięki, trzymajcie się. Czoło.